Dzień dobry, nazywam się Magda Mazur-Ciseł, jestem przewodnikiem po Lublinie. Dzisiaj chciałabym pokazać świat niezwykłych lubelskich legend. Świat, który znajduje się tuż za Bramą Krakowską. Bramą, przez którą podążali na jarmark wszyscy kupcy zjeżdżający do Lublina. Wszyscy królowie odwiedzający nasze miasto również wjeżdżali przez tą Bramę Krakowską. Niektórzy powiadają, że historię Lublina można opowiedzieć opowiadając lubelskie legendy. Czy nam się to uda? Zapraszam na ten niezwykły spacer. Jesteśmy na rynku. Na samym środku stoi taki wielki budynek. Jest to dawny Trybunał Koronny, Sąd Najwyższy. To tutaj wydawano ostateczne wyroki. Nie było już możliwości, żeby się odwołać. Mieszkańcy Lublina, ale też inni powiadali, że niestety często te wyroki bywały niesprawiedliwe. Że ten, kto miał władzę, ten, który miał pieniądze, miał też wyrok w kieszeni. Tak było też pewnego razu, ale taki niesprawiedliwy wyrok został zmieniony. Jest w Lublinie legenda opowiadająca o tym, że jeden z niesprawiedliwych wyroków zmienili właśnie czarci. Czarci, którzy zjechali do Lublina, być może w miejscu, w którym jesteśmy, zatrzymali swoją karetę i podążyli na górę do sali rozpraw Trybunału Koronnego. Historia o czarciej łapie jest bardzo popularna w Lublinie, do tego stopnia, że również na jednej z kamienic, na fasadzie jednej z kamienic można obejrzeć to, co się wtedy w Lublinie zadziało. Jesteśmy w miejscu, gdzie pod koniec XIII wieku pobudowano kościół Farny w Lublinie. Fundatorem był Leszek Czarny, który chwilę wcześniej zwyciężył niedaleko Lublina Jadźwingów. Jadźwingowie pewnego razu napadli na nasze miasto, złupili, ograbili, wzięli mieszkańców do niewoli. Na początku książę się wahał, czy w ogóle walczyć z wrogiem. Przybył tutaj do naszego miasta zmęczony ze swoimi rycerzami, ponoć właśnie dokładnie w miejsce, w którym jesteśmy. Zasiadł pod wielkim dębem i zaczął dumać, ścigać czy nie ścigać wroga, czy uda mu się zwyciężyć, czy też nie. Jak już wiecie, udało się. Pamiątką po tym jest kościół, który tutaj stanął. Dziś po kościele zostały jedynie fundamenty. Można zobaczyć, gdzie dokładnie był wybudowany. Natomiast jak wyglądał, można się przyjrzeć, oglądając właśnie tą makietę. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się najwyższe przejście na Starym Mieście. Tutaj nieopodal w XVI wieku stał drewniany dom mieszczki Jadwigi. Jadwigi, która słynęła z najlepszych naleśników w mieście i prawdopodobnie przez te naleśniki wybuchł kiedyś pożar w Lublinie. Był majowy wieczór 1575 roku, kiedy nagle dało się słyszeć okrzyki mieszkańców. Pali się pożar na Grodzkiej. Tak właśnie, to u Jadwigi się zaczęło. Być może zmęczona swoją pracą przysnęła przy rozgrzanym piecu i właśnie od tego zaczęło w Lublinie się palić. Dziś wędrując uliczkami Starego Miasta oglądacie kamienice odbudowane właśnie po owym pożarze. Jesteśmy na ulicy Rybnej. Stąd nieopodal znajduje się plac, na którym sprzedawano niegdyś ryby. A jeśli o rybach mowa, Lublin ma też swoją rybną legendę. Chodzi o nazwę naszego miasta. Ponoć nazwę wymyślił jakiś książę, który przerażony tym, że mieszkańcy nie mają pomysłu, jak nazwać osadę, zdecydował, że nazwie ją od ryby, która pierwsza wpadnie w sieci. I cóż się okazało? Kiedy zarzucono sieci do pobliskiej rzeki, okazało się już po chwili, że są tam dwie ryby. Jedna to żarłoczny szczupak, natomiast druga to bardzo łagodny lin. Książę nie miał pojęcia, co zrobić, ale patrząc na te ryby, mówił pod nosem: szczupak lub lin, szczupak lub lin. Tak jak wspominałam, historię Lublina można przedstawiać opowiadając legendy. Jest ich naprawdę wiele. My dzisiaj byliśmy raptem w 4 miejscach, gdzie można spotkać namacalnie legendę. Natomiast takich miejsc jest wiele na Starym Mieście.
Zachęcam do przyjazdu do Lublina, do chodzenia tymi malowniczymi uliczkami i szukania legendy. Chociażby na przykład kamienia nieszczęścia, o którym mówi się, że przynosi pecha i lepiej go nie dotykać. Można też udać się do kościoła pobernardyńskiego, by zobaczyć starą drewnianą skrzynią wypełnioną niegdyś skarbami. Co się stało z tą skrzynią, nie będę już zdradzała. Można pójść też do kościoła dominikanów i dowiedzieć się wiele o historii o relikwii drzewa Krzyża Świętego. Żeby się nie zgubić, stworzyłam dla Państwa książkę i mapę naszych lubelskich legend. Zapraszam do Lublina i zapraszam do odkrywania tych niezwykłych lubelskich historii.